Czy Małgosia Joanna Koroniewska jak miłość umrze? Wątek córki Barbary Teresa Lipowska od 5 lat trwa w zawieszeniu. Przez to wielu widzów wciąż liczy na to, że pewnego dnia znowu zobaczą na ekranie ulubioną postać z serialu jak miłość. Joanna Koroniewska, która odeszła z jak miłość w 2013 roku, zdradziła, dlaczego Gosia nie została uśmiercona oraz czy w najbliższej przyszłości do mostowiaków dotrą tragiczne wieści ze Stanów Zjednoczonych. Joanna Koroniewska z serialu jak miłość odeszła w 2013 roku. Małgosia wyjechała z Polski i dołączyła do niebezpiecznej sekty, która doprowadziła ją do szaleństwa. Teraz bohaterka z jak miłość jest zamknięta w specjalnym ośrodku psychiatrycznym. Od czasu do czasu w serialu powraca ten wątek, jednak w formie rozmów między jej bliskimi. Część widzów jak miłość nadal liczy, że Koroniewska zdecyduje się wrócić, chociaż wielokrotnie zaprzeczała. Zazwyczaj wyjazd postaci pozostawia otwartą furtkę, jak było w przypadku Teresy Joanna Sydor. Marty Dominika Ostałowska czy też Michała Łagody Paweł Okrasa. Krury wrócił do jak miłość, ale tylko na chwilę, by scenarzyści mogli go zabić. Uśmiercenie bohaterki dałoby pewność fanom, że nie mają już na co liczyć. W wywiadzie dla portalu party.pl Joanna Koroniewska zdradziła, co myśli o pomyśle uśmiercenia Małgosi w jak miłość. Czy miała na to jakikolwiek wpływ? Nie, ja tak naprawdę nie mam na to wpływu. Myślę, że to jest dramaturgia całego serialu i jeżeli rzeczywiście tak jest, jak mówisz, że ciągle ona ma powrócić i nie ma powrócić, to jednak skoro o tym mówimy, to znaczy, że się podoba. To znaczy, że jest efekt osiągnięty. A o co chodzi, jak nie o efekt? Zawsze chodzi o efekt. Całkiem na poważnie, to nie jest absolutnie mój pomysł. Ja jestem tylko odtwórcą. Twórcy są wspaniali, od lat ci sami i naprawdę fantastycznie, więc to do nich trzeba pisać. Nie do mnie, ja nie mam z tym nic wspólnego. A wy, chociaż to niemożliwe. Chcielibyście jeszcze kiedyś zobaczyć Małgosię Chodakowską w serialu jak miłość? W lutym temu Joanna Koroniewska powitała na świecie córeczkę, ukochana Macieja Dowbora zniknęła z salonów. Aby skupić się na swojej rodzinie, a choć fani ubolewali nad tym faktem, szanowali jej decyzję i niecierpliwie wyczekiwali powrotu gwiazdy do życia towarzyskiego.
Koroniewska postanowiła nagrodzić ich za cierpliwość i nie tylko pojawiła się na 2 imprezach jednego dnia, ale również w 2 różnych stylizacjach. 23 listopada w Warszawie odbył się pokaz najnowszej kolekcji Paprocki-Brzozowski. Joanna zaszczyciła projektantów swoją obecnością i zwróciła uwagę wszystkich obecnych. Wszystko przez jej obłędną figurę i odważną stylizację. Aktorka chciała chyba udowodnić, że po porodzie nie ma już nawet śladu i udało jej się to bez 2 zdań. Na ściance przed pokazem pojawiła się w seksownej małej czarnej eksponując długie nogi w beżowych szpilkach i podkreślając płaski brzuch. Kreacja wyeksponowała jej talię i bez 2 zdań pokazała, że Joanna wróciła do formy w błyskawicznym tempie. Ciekawe wykończenie rękawów sprawiało, że sukienka nabrała hollywoodzkiego szyku. Druga kreacja Koroniewskiej była dużo bardziej dziewczęca. Podczas imprezy z okazji 18 urodzin Jak miłość, w którym Joanna grała przez wiele lat. Aktorka pojawiła się w liliowej sukni wieczorowej, podkreślającej biust i wcięcie w talii. Delikatna suknia sprawiała wrażenie uszytej z mgiełki i pięknie podkreślała smukłą sylwetkę Joanny. Z pewnością powrót, nawet chwilowy, do obsady serialu Jak miłość. Otworzy ponownie dyskusję na temat tego, czy aktorkę znów zobaczymy w obsadzie. Przypomnijmy, że Małgosia Mostowiak wyleciała kilka lat temu do USA, ale kontakt z nią urwał się. Jedynie Marta Dominika Ostałowska utrzymuje jakąkolwiek relację z Gosią. Joanna Koroniewska przez 13 lata grała w Jak miłość postać Małgosi Mostowiak. Rola najmłodszej córki Barbary Teresa Lipowska i Lucjana świętej pamięci. Witold Pyrkosz przyniosła jej sławę i stabilność finansową, ale przyniosła jej też wiele przykrości. Zwłaszcza gdy skromna i niewinna Małgosia wyjechała z rodzinnej grabiny do Warszawy i tam zaczęła szaleć. Życie miłosne Małgosi było bardzo burzliwe. Zostawiła 3 mężów: Michała Łagodę, Paweł Okraska, Niemca Stefana Steffenmeller oraz Tomka Chodakowskiego Andrzej Młynarczyk. W międzyczasie romansowała ze swoim wykładowcą docentem Konradem Badeckim Rafał Królikowski. A później pisarzem Zbigniewem Napiórkowskim Waldemar Kownacki. 5 lat temu Małgosia odeszła z Jak miłość. Wyjechała do USA ze swoim byłym mężem Michałem. W Ameryce niezbyt długo była szczęśliwa.
Nastąpił bowiem ciąg dramatycznych wydarzeń. Michał zginął w wypadku, za którym stali ludzie z sekty, która wciągnęła Gosię. Jakiś czas temu najmłodsza córka Mostowiaków przebywała na leczeniu w ośrodku zamkniętym. Od dawna nie wiadomo jednak, co się z nią teraz dzieje. Rok temu we Jak Miłość na pogrzebie Tomka pojawiła się kobieta, z twarzą zasłoniętą walką. Bardzo podobna do Gosi, ale nikt oprócz Marysi Małgorzata Pieńkowska jej nie widział. Gdy Małgorzata Pieńkowska w jednym z wywiadów wspomniała, że we Jak Miłość czekają na powrót Joanny Koroniewskiej, wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy Małgosia jednak wróci. Aktorka na Instagramie opublikowała dosadny wpis i dała widzom do zrozumienia, że nie zagra ponownie we Jak Miłość. Kolejny raz otrzymuję dużo wiadomości o moim rzekomym powrocie do serialu Jak Miłość. Zawsze będzie mi niezmiernie bliski i wszyscy jego twórcy. Dziękuję za wiele ciepłych słów skierowanych w moim kierunku. Nie wracam. Jednak pamiętajmy, każdy koniec ma też swój początek. Miejmy nadzieję, że równie ekscytujący. I tym optymistycznym akcentem życzę wszystkim miłego tygodnia, napisała. Joanna Koroniewska w najnowszym wywiadzie dla WP.pl przyznała, że kiedy grała we Jak Miłość, spadła na nią fala hejtu. I to ze strony starszych widzów, fanów serialu, którzy nie rozumieli, że nie Małgosią Mostowiak. Widzowie nie potrafili oddzielić aktorki od granej przez nią postaci. Za wszystkie zdrady, romanse i podłości Małgosi we Jak Miłość obrywała Koroniewska.